Cześć, witaj serdecznie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy na Brooklynie w dzielnicy, która się nazywa Park Slope. I zabiorę Was tutaj na spacer, a przy okazji będę opowiadała o związkach zawodowych na przykładzie aktorskich związków zawodowych SAG-AFTRA. Opowiem, jak to jest być aktorem, który jest w związkach zawodowych, co mi dają związki zawodowe, jakie mam benefity z tego tytułu. Także zapraszam serdecznie na kolejny odcinek Statystki w Ameryce. Statystka w Ameryce. Zabieram Was tutaj na spacer po Brooklynie. Jesteśmy zaraz po Halloween, także są jeszcze dekoracje tu i ówdzie. Jak tutaj przejeżdżałam, w ogóle to przepiękne były okolice, także przez chwilę Wam też będę pokazywać, jak ta okolica na Brooklynie wygląda, bo jest absolutnie magiczna moim zdaniem. I zaczynam opowiadać o tych związkach zawodowych. Mianowicie większość aktorów, których znacie, w tym Meryl Streep, Tom Cruise, Tom Hanks, to są wszystko osoby, które są też częścią tych związków zawodowych. Związki zawodowe powstały po to, żeby w kupie łatwiej było negocjować warunki pracy, odpoczynku, warunki w pracy. 25 osób, które pracują na planie serialu, ma być ze związków zawodowych, a 80, jeśli jest to film. Czyli pierwsze 80 statystów, które zatrudniają do jakiegoś filmu, to są to osoby ze związków zawodowych właśnie SAG-AFTRA. Dzięki temu, że jestem w związkach zawodowych, wystarczy de facto jeden telefon, jeśli coś jest nie tak na planie filmowym, na którym pracuję. Zresztą ostatnio mieliśmy taką okazję, że po prostu wszyscy statyści, którzy byli na planie, wszyscy byli związkowi i nie podobały nam się warunki pracy. To znaczy, na przykład trzeba nam zapewnić wodę, trzeba nam zapewnić miejsce, gdzie mamy siedzieć, trzeba nam płacić za podróż, jaką odbywamy do pracy. Jeśli set jest na przykład, tak jak ostatnio był w Connecticut albo w New Jersey, to płaci nam się też za tą podróż. Natomiast statyści czy aktorzy, osoby, które nie są w związkach zawodowych, to im się już nie płaci za taką podróż. Na przykład ponadto dostajemy lepszą stawkę, tą taką główną, podstawową, lepszą mamy stawkę. Mamy płacone za 8 godzin, a bezzwiązkowcy mają płacone za 10 godzin i przy okazji jest to wciąż mniej niż my mamy płacone za 8 godzin, o jakieś $20. Po 8 godzinie pracy ja już mam płacone nadgodziny, podczas gdy te osoby, które nie są w związkach zawodowych, nie mają płacone tych nadgodzin. Myślę, gdzie Was tu zabrać. Tak niestety kończą wszystkie dynie. Smutny widok, no ale zdarza się. Także ja mam płacone już nadgodziny po 8 godzinie pracy i wtedy mam płacone 1,5 razy moją stawkę godzinową za te 8 godzin. 1,5 raza stawka godzinowa przez kolejne 2 godziny i od 10 godziny mam płacone podwójną stawkę godzinową. Czyli powiedzmy, jeśli stawka regularna godzinowa jest $23 na godzinę, bo tak mają płacone statyści w związkach zawodowych, tak na przykład bezzwiązkowcy mają płacone tylko 16 na godzinę i oni zaczynają dostawać nadgodziny po 10 godzinie, gdzie ja już wtedy mam podwójną stawkę, wtedy już zarabiam $46 na godzinę, a oni dopiero zaczynają wtedy zarabiać troszkę więcej niż te $16 na godzinę. Także finansowo, po pierwsze, to się opłaca właśnie finansowo, żeby zostać aktorem związkowym, ponieważ stawki są po prostu lepsze. Natomiast daje też to inne benefity na samym planie. Dla przykładu, jeśli mam kilka ubrań, które muszę zmieniać w czasie dnia, na zasadzie, że chcą jedną scenę nakręcić, później mają inną scenę w ten sam dzień zaplanowaną, ale już statyści mają wyglądać inaczej, to wtedy mam płacone właśnie za to, że musiałam się przebrać. Bezzwiązkowcy nie mają tej ekstra opłaty. Czyli przychodzisz do pracy na przykład z 5 różnymi zestawami ciuchów, które chcesz założyć na siebie, bo jest 5 różnych scen, to nie będą mieli płacone dodatkowo za każde z tych ubrań. Podczas gdy już my, związkowcy, faktycznie dostaniemy za to pieniądze.
Ponadto jedzenie jest lepsze dla osób w związkach zawodowych. Te osoby mogą korzystać z tego samego stołu, to się nazywa craft services, crafty, czyli taki po prostu stół z przekąskami i mogą korzystać nasi związkowcy z tego stołu, z którego korzysta załoga filmowa, czyli tam są po prostu zdrowsze rzeczy de facto. Często zdarza się, że mamy to samo crafty, czyli to samo miejsce, gdzie sięgamy po jedzenie, co bezzwiązkowcy. Natomiast zdarza się tak, że oni mają na przykład tylko batony, jakieś soczki, kole, chipsy, takie rzeczy bardzo tuczące, sztuczne, słodkie, cukier. Natomiast my, związkowcy, mamy już wtedy banany, wiecie, marchewki na przykład z humusem. Są już takie rzeczy bardziej zdrowsze i troszkę bardziej takie naturalne. Podczas gdy często właśnie to jedzenie dla osób bezzwiązkowych jest totalnie czystym cukrem. Dodatkowo aktorzy w związkach zawodowych mają płacone ekstra, jeśli w scenie pada deszcz, jeśli jest jakaś woda, jeśli oni się zmoczą, wtedy mają dodatkowo płatne. Jeśli w scenie używany jest na przykład papieros, są to sztuczne papierosy, takie ziołowe, herbal cigarettes. Jak się takie papierosy pojawiają w scenie, albo jeśli jest taki generalny dym dla atmosfery, to się nazywa haze. Jeśli używają takiej maszyny tworzącej dym dla atmosfery tego miejsca, gdzie kręcimy, na zasadzie jest to klub na przykład, albo jakaś impreza domowa, to często właśnie dodają ten sztuczny dym. Czekajcie, czekam aż przejedzie tutaj ten autobus. Zatrzymał mi się tu. Będzie teraz głośno, ale chociaż widać autobus szkolny. Są też te plusy. Pierwszy raz w ogóle przejechałam się takim autobusem szkolnym właśnie w drodze na plan. Zamiast wynająć normalne autobusy, wynajęli takie autobusy szkolne, bo pewnie jest taniej. Także mimo, że nigdy nie chodziłam do szkoły amerykańskiej, to i tak przejechałam się amerykańskim autobusem, co było super. No i w każdym razie, jeśli wykorzystają taki dym właśnie w scenie, to też dodatkowo ma się płacone. Jeszcze jedna rzecz, za którą mamy dodatkowo płacone, mianowicie jeśli pracujemy po godzinie 20 i po godzinie między 20 a 1 rano jest jedna stawka, a stawka jest jeszcze wyższa, co godzinę się dostaje ekstra pieniążki, jeśli się pracuje między 1 rano a 6 rano. I osoby bezunijne nie dostają w ogóle takich ekstra zapłat, także my mamy to szczęście, że naprawdę jest dużo takich czynników, za które się dostaje pieniądze. Ponadto, jeśli nie zostaniemy nakarmieni w odstępach 6-godzinnych, to znaczy mają nam dać śniadanie do 2 godzin od momentu pojawienia się na planie filmowym, do 6 godzin później mamy dostać lunch i później do 6 godzin później, jak wciąż pracujemy, mamy dostać kolację. Oczywiście rzadko się na kolację w ogóle zostaje, ponieważ już w międzyczasie zdążyło się wszystko nakręcić. Ale jeśli już zostajemy na tej kolacji i okazuje się, że nie mają zagwarantowanego tego jedzenia, że nie ma tego jedzenia dla nas, nie zostaniemy nakarmieni, bo nie przewidzieli, że tak długo tam będziemy, to wtedy po tej 6 godzinie od ostatniego razu, kiedy nas karmiono, co pół godziny dostajemy tak zwane meal penalties, czyli kary za niekarmienie nas. I to też tylko związkowcy dostają, osoby bezunijne nie dostają tego. Także de facto każda z tych dodatkowych rzeczy, summa summarum na koniec dnia, to z tego $23 na godzinę robi się nagle 30. I to jest naprawdę fajne. Ja lubię takie plany, gdzie właśnie przychodzę, nagle jest dużo dymu, dodatkowo jest deszcz, dodatkowo kilka przebrań, dodatkowo nas nie karmili i wtedy w takich sytuacjach się po prostu najlepiej zarabia. Także my się zawsze śmiejemy z naszymi znajomymi związkowcami, że my nie chcemy zostać nakarmieni i nie chcemy, żeby było sucho i nie chcemy być tylko w jednym ubraniu, bo my najwięcej właśnie zarabiamy na tych dodatkowych rzeczach, na których bezzwiązkowcy nie zarabiają. To są wszystko lata negocjacji związków zawodowych z producentami filmowymi. To są lata negocjowania właśnie, żeby faktycznie były osoby ze związków zawodowych traktowane dobrze na tych planach. Tak samo załoga.
Osoby z załogi też są w związkach zawodowych, tylko już innych, nie aktorskich, swoich innych związkach. Na przykład rzemieślniczych, na przykład ci wszyscy budujący plany filmowe mają swoją unię, swój związek zawodowy. To samo wszyscy makijażyści, fryzjerzy na planach, oświetleniowcy. Każda z tych osób ma po prostu swój związek zawodowy. I taka ciekawostka, ta sytuacja ostatnio z Alekiem Baldwinem, co zastrzelił, śmiertelnie postrzelił tą kamerzystkę, to wyobraźcie sobie, że sytuacja była taka na tym filmie, ten film się nazywał Rust. Sytuacja była taka na tym filmie, że 2 dni przed tym wydarzeniem wszyscy związkowcy powiedzieli, że nie odpowiadają im warunki pracy, że ta praca jest dosyć hazardowa, hazardous, czyli taka niebezpieczna, i oni odeszli z tego planu filmowego. Także w momencie, kiedy to się wydarzyło, to była nowa kobieta odpowiedzialna w ogóle za te bronie, która nie jest częścią też związków zawodowych. Także to też jest ta różnica, że osoby, które należą do związków zawodowych, to są jednak te osoby, które zapłaciły, by być częścią tych związków zawodowych, które też płacą co miesiąc jakiś procent ze swojej pensji po to, żeby wciąż utrzymywać tą swoją kartę związkowca. I my płacimy, na przykład aktorzy płacą 1,5%, czyli z każdego mojego czeku, z każdej zapłaty, którą dostałam za pracę na planie filmowym, moje związki zawodowe pobierają 1,5%. I właśnie przez to na tym filmie Rust nie było tych związkowców, więc nie było tych osób jakby bardziej doświadczonych. Żeby w ogóle dostać się do związków zawodowych, musisz już mieć jakiś czas przepracowany na tych planach, żeby pokazać, że faktycznie już się jest częścią tego biznesu, że chce się tutaj zostać i że chce się zostać właśnie członkiem związków zawodowych. Związki zawodowe też dają na przykład emeryturę i ubezpieczenie zdrowotne. Często mi takie pytanie ludzie zadają, bo miałam taki odcinek, gdzie opowiadam o gig-to-gig economy, gdzie znajduję różne po prostu prace i ktoś się mnie pytał, jak to jest w takim razie z moim ubezpieczeniem. A ubezpieczenie mam dzięki właśnie związkom zawodowym, dzięki temu, że pracuję określoną ilość dni i określoną ilość pieniążków zarabiam co roku na planie filmowym i dzięki temu będę miała i emeryturę i mam też ubezpieczenie zdrowotne właśnie za tego typu pracę. Także faktycznie też się da. Jeszcze jedną ciekawostkę, co Wam powiem, jeśli chodzi o związki zawodowe, to jest to, że każda rola mówiona jest wzięta pod uwagę właśnie jako członek związków zawodowych i za to dostaje się tantiemy. I przykładem fajnym jest tutaj Ginter z Przyjaciół. Niestety ostatnio zmarł nam Ginter, ale on został właśnie zatrudniony jako statysta. Pracował na początku jako statysta w Przyjaciołach, ale pewnego dnia dali mu linijkę tekstu. Jeśli dadzą Ci linijkę tekstu w jakimś filmie, serialu, tak jak to zrobili z Ginterem, to już później nie możesz zostać zatrudnionym jako statysta w tej samej roli. Czyli jeśli na następny dzień chcą Cię zatrudnić jako na przykład, chcieliby zatrudnić Gintera jako przechodnia na przykład na ulicy, to mogliby to zrobić i płacić mu stawkę statysty. Jeśli jednak za każdym razem jego postać to jest pan w kawiarni, to wtedy niestety, ale już trzeba mu płacić ten kontrakt aktorski. I to jest taki standardowy kontrakt za jeden dzień pracy, to jest $1000, plus do tego dochodzą tantiemy. Moim zdaniem taki Ginter, który zagrał, no powiedzmy w 30 odcinkach Przyjaciół, może się uzbiera, może 25. Moim zdaniem on z tej jednej pracy mógł całe życie już żyć, ponieważ on co pół roku dostaje tantiemy właśnie z SAG-AFTRA od naszych związków zawodowych i są to tantiemy za sprzedaż na przykład Przyjaciół na DVD, za wypuszczenie Przyjaciół na nowej platformie typu Netflix, za jakieś eventy takie z przyjaciółmi, generalnie za wszystko, gdziekolwiek była jego twarz pokazywana, to wtedy on dostaje za to też pieniążki, co jest super i co tylko może spotkać właśnie aktorów w związkach zawodowych. Podam Wam zresztą to na takim przykładzie. Miałam koleżankę, która została zatrudniona na 4 dni na filmie jakimś z Hugh Jackmanem, zapomniałam jak się nazywał, ale była w tym filmie i on chodzi przez tłum, Hugh Jackman przechodzi przez tłum i wita się z ludźmi, mówi hi, hi, hi. No i on do niej podszedł, powiedział hi, a ona odpowiedziała też hi. W scenie po prostu spontanicznie.
I ona jak już powiedziała coś, była już nagrana, że faktycznie coś wypowiedziała w momencie, kiedy ta kamera kręciła, to za następne 3 dni była zatrudniona na 4 dni, to się stało się to pierwszego dnia, więc za kolejne 4 dni już nie miała zapłacone jako statystka, tylko właśnie jako aktorka mówiąca, mimo że tylko pierwszego dnia wypowiedziała to hi. Ja też zresztą miałam taką scenę, że już na planie filmowym będąc, dostałam tak zwany upgrade i ze statystki wrzucono mnie na rolę mówioną. To zresztą jest świetna historia, zrobię na ten temat oddzielny odcinek, bo dotyczy Sary Jessica Parker z Seksu w Wielkim Mieście i Renee Zellweger, która była Bridget Jones. Także opowiem Wam to w oddzielnym odcinku, ale to też jest właśnie na tej zasadzie, że jak już masz tą rolę mówioną, to dzięki temu, że jesteś w związkach zawodowych, dostajesz fajny kontrakt, a później jeszcze dostajesz co pół roku tantiemy. Powiem Wam, że osobiście to, co najbardziej lubię w związkach zawodowych, to jest okres taki na początku roku, co roku, okres nagród filmowych. A to dlatego, że my wszyscy aktorzy w SAG-AFTRA dostajemy DVD, przysyła się je nam do domu i dostajemy DVD z największymi filmami, które są nominowane właśnie do Oscarów, do Złotych Globów, ale też SAG-AFTRA. Mamy swoje nagrody, nazywają się SAG-AFTRA i my głosujemy, my aktorzy głosujemy na innych aktorów, znanych oczywiście, osoby, które po prostu widzieliśmy na tych DVD przysłanych. Także ja co roku mogę najnowsze filmy oglądać, które są oscarowe za darmo u siebie w domu na DVD, a do tego mogę jeszcze głosować na tych aktorów. Wielu aktorów w momencie, kiedy odbierają tą nagrodę dla najlepszego aktora albo aktorki, która została przyznana właśnie przez członków SAG-AFTRA, takich jak ja, którzy głosowali, wielu z nich podkreśla, że jest to najcenniejsza nagroda, ponieważ jest to nagroda od Twoich. Czyli ludzie, którzy taką samą pracę wykonują jak Ty, zauważyli, jak Ty dobra jesteś w tej pracy, bo oni rozumieją, jak tą pracę wykonywać. Także to jest właśnie fajne, że mamy te swoje nagrody dla aktorów, przyznawane przez aktorów. I to jest właśnie moja ulubiona część jakby bycia w tych związkach zawodowych. Oprócz tego oczywiście, że jako dziecko zawsze marzyłam o byciu aktorką, a w tym momencie dzieli mnie miesiąc jeszcze pracy do końca roku i będę miała emeryturę, jak już skończę tam 65 lat. Także to jest dla mnie taki mały sukces. Do tego oczywiście ubezpieczenie zdrowotne jest super. Generalnie przystąpiłam do związków zawodowych w takim dość ciekawym momencie, mianowicie wszyscy mówili, żeby nie przystępować do związków zawodowych za szybko, że trzeba sobie zbudować swoje portfolio, mieć fajnego reela, czyli to wideo, które pokazuje Twoje umiejętności aktorskie i że najłatwiej zdobyć i nakręcić to wszystko, kiedy jest się bezzwiązkowcem. Bo to jest prawda, ja nie mogę brać teraz prac, które są dla bezzwiązkowców, tak zwanych non-union, natomiast ci, którzy nie są związkowcami, nie mogą brać tych prac, które są dla związkowców, chyba że dostają specjalny, to się nazywa waiver, to się nazywa Theft Harley Waiver. Oni dostają tak jakby taki voucher potwierdzający, że dzisiejszego dnia pracują pod skrzydłami związków zawodowych, ale że na co dzień nie są w związkach zawodowych. I żeby w ogóle dostać się do związków zawodowych, to trzeba trzy pokazuję już po amerykańsku, nie tak, a tak, trzeba 3 takie specjalne vouchery właśnie dostać, żeby w ogóle być w związkach zawodowych. I słuchajcie, ja do tych związków dołączyłam po pewnym planie filmowym, który kręciliśmy na Grand Central, na tej wielkiej, głównej po prostu stacji kolejowej w Nowym Jorku. I pracowałam na tym planie na Grand Central z kolegą, który był związkowcem, a ja jeszcze byłam bezzwiązkowcem. I pracowaliśmy przez całą noc, tak mniej więcej od, 18 do 6 rano. Całą noc spędziłam po prostu na Grand Central i było jeszcze zimno, była zima, było okrutnie. I po pierwsze, on miał lepsze jedzenie na planie, miał lepszy stół ze świeżym jedzeniem, nie właśnie z jakimś takim cukrem albo z takim shitem, fast foodem, typu właśnie jakieś precle czy chipsy my mieliśmy, a on miał mozzarellę z prosciutto, z łososiem. Więc przynosił mi de facto jedzenie tej nocy, bo mi tak strasznie było zimno i było mi źle, że tam jestem. Dostał do tego dodatkowe pieniądze za ten hejs, za dym. Dodatkowo dostał dodatkowe pieniądze za to, że to była noc
I w ogóle jak mieliśmy nadgodziny, to świetne pieniądze dostawał, a ja dostawałam no, tyle co prawie nic. To było kilka lat temu, bo związkowcem jestem od 6 lat. To było ładnych parę lat temu, powiedzmy 6,5 roku temu. Natomiast do dzisiaj pamiętam, że 2 tygodnie po tym, jak skończyliśmy pracę, dostaje się w ogóle za zapłatę za pracę na planie filmowym, dostajesz czekiem. Przychodzi Ci do Twojego domu czek. I wyobraźcie sobie, że za tą samą pracę, którą wykonywaliśmy, gdzie on miał lepsze warunki pracy niż ja, dostawał przerwy częściej niż ja, bo związkowcy mają dostać co 2 godziny 10 minut na to, żeby sobie usiedli, coś zjedli i napili się. Nas tak dobrze nie traktowano. I wyobraźcie sobie, że za tą samą pracę on dostał $300, a ja dostałam 150. I pamiętam, że to było najszybsze podjęcie decyzji dla mnie, bo się wahałam, czy wstąpić do tych związków, czy nie, ale de facto nie żałuję, bo wstąpiłam i od tamtej pory pracuję więcej, jeśli nie tyle samo, to nawet więcej niż jak pracowałam, jak byłam bezzwiązkowcem, ale mam za to o wiele lepiej płacone. Także ten jeden dzień po prostu sprawił, że miałam taką gulę, że dlaczego ja za tą samą pracę dostaję o połowę mniej, więc przystąpiłam do związków zawodowych i oczywiście nie żałuję. Ale piękne, idziemy teraz w piękne miejsce. Czekajcie, pokażę Wam, jak wygląda ta uliczka naprzeciwko. Coś pięknego, te drzewa, ta jesień i te budyneczki tutaj na Brooklynie. Piękna jest jesień, mi się kojarzy właśnie z moim rodzinnym Wrocławiem, że też jest tyle drzew i zmieniają one kolory i te liście są przepiękne. Super naprawdę okolica Park Slope tutaj na Brooklynie. Jak już się jest w związkach zawodowych, to też dostaje się dodatkowe prace dzięki temu, bo na przykład tylko osoby z SAG-AFTRA mogą być stand-inami, czyli osoby, na których ustawia się wszystkie światła i kamery i całą scenę się ustawia i dopiero później wchodzą aktorzy, którzy mają w tej scenie zagrać. Tylko związkowcy mogą być na przykład dublerami, tylko związkowcy mogą być kaskaderami. Także to, że jest się w związkach zawodowych, to też otwiera Ci z kolei możliwości pracy w innych rolach, nie tylko jako aktor statysta, ale też właśnie te inne dodatkowe role zawsze przed kamerą. Dzięki temu, że jest się w związkach zawodowych, to takie osoby właśnie dostają tę pracę. Słuchajcie, no jest tak pięknie, malowniczo tutaj. Cieszę się bardzo, że zabrałam Was tutaj na spacer, a przy okazji siebie. I na tym chyba skończę odcinek. Chciałam po prostu Wam pokazać, jaka jest różnica w pracy jako związkowiec, a bezzwiązkowiec i generalnie jak wyglądają te związki zawodowe, aktorskie i co Ci dają. Mam nadzieję, że udało mi się przekazać Wam te informacje i że podobało Wam się tutaj na Brooklynie, na Park Slope. Jest bardzo, bardzo kolorowo, także naprawdę cieszę się, że Was tutaj zabrałam. I dziękuję za obejrzenie tego odcinka, dziękuję za spędzanie ze mną czasu. Daj mi lajka, pomóż trochę temu algorytmowi YouTube'a, żeby więcej osób mnie odnalazło w sieci. Dziękuję Ci bardzo, że jesteś. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Polki w Ameryce albo Statystki w Ameryce. Na razie z Brooklynu pozdrawiam, pa! Czekajcie, tu jest trochę głośno, to zaraz Wam dokończę. Związki zawodowe to... Dodatkowo